Cześć wszystkim. Udało mi się ostatnio sprzedać jedno Tempest Arms i zarobić trochę tokenów do handlu sprzętem burzy. Trzeba przyznać, że jak zobaczycie, co sprzedałem, to nie rzuca się to na pierwszy rzut oka, ale dzięki pierwszej statystyce, którą tutaj widzicie, czyli Extra Combat Morale Cap, czyli zwiększenie maksymalnego poziomu morale o 4,3 punkta, to jest maksymalny poziom, jaki można zwiększyć za pomocą sprzętu burzy. Udało mi się zarobić wcale nie mało. W związku z tym poszedłem na łowy i zacząłem zastanawiać się, jaki sprzęt burzy moglibyście sprzedać, jeżeli chcielibyście zarobić kilka albo kilkadziesiąt tysięcy tokenów. I w zasadzie wertując rynek, analizując go, co tutaj się tak naprawdę dzieje, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie umiejętności co najmniej rzadkie oraz z generacji S1, czyli tej najnowszej, no to rzuca mi się w oczy jedna rzecz, że ten cały osprzęt burzy, który tutaj widzimy, nie trzyma ceny, to znaczy te wszystkie bronie, te wszystkie sprzęty burzy są relatywnie bardzo tanie. Oprócz dwóch umiejętności, które bardzo podwyższają tą cenę i które w zasadzie podwyższają tą cenę nie na darmo, ponieważ, to też jest fajne, zapiszę. Jeżeli wejdziemy w Apex Arena i zobaczymy, co tak naprawdę robi obrażenia, co głównie odpowiada za wynik meczu, tutaj powiedzmy sobie mamy jakąś zwycięską obronę, czyli gracz Biscuit poszedł na mój marsz stylu kontroli swoim marszem stylu Resilience, czyli bardzo dobrze wybrał swoich bohaterów, ponieważ kontrują mój styl, ma większy poziom morale, a co za tym idzie, dodatkowe statystyki, wzmocnienie ataku behemotów, samolotów oraz swoich bohaterów, czyli bardzo dobrze zaczął, a mimo wszystko przegrał i to z Kretesem i to zaczęło mnie nurtować. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli wejdziemy na szczegóły dotyczących żołnierzy, to mamy tutaj informację, że obydwoje mamy moc żołnierzy 99,06 miliona, czyli mamy maksymalny dostępny obecnie poziom oddziałów. Mimo wszystko moich żołnierzy przeżyło całkiem sporo, ponad 1/3. Wróćmy jeszcze na chwilę tutaj do góry. Jeżeli spojrzycie na moc marszu, to jego moc marszu Biscuita jest nawet większa od mojej. To znaczy, że nie dość, że mnie kontruje, ma wyższe morale, to ma jeszcze całościowo marsz silniejszy. I teraz co tutaj się stało? Co możemy tutaj zobaczyć? Mamy informację, że moi bohaterowie zadali lekko większe o niecałe 12% obrażenia, Behemoth tylko 7% większy, mój pojazd powietrzny, tak jak tutaj widzimy, bo ja nie miałem kariera, tylko mam tutaj helikopter, on według mnie bardziej się nadaje do tych walk. No tutaj wygrałem bardzo mocno, bo jest 521%, ale prawdziwą rzeźnię, prawdziwą jesień średniowiecza zrobił Tempest Arms plus 999,999% i więcej. I teraz, dlaczego wyszły takie liczby? Dlaczego Tempest Arms mojego rywala zrobił tylko 24 tysiące obrażeń, a mój 290 tysięcy? No i tutaj jest wyjaśnienie, dlaczego sprzęt burzy typu Mosiek, czyli Mark of Strange, znak siły, ewentualnie Mark of Fury, czyli znak Fury, jest w dalszym ciągu, pomimo że nie jest to najnowsza generacja sprzętu burzy, w dalszym ciągu jest w cenie. Proszę zobaczcie, mamy sprzęt burzy Paradox oraz Massbreaker. Obydwa sprzęty burzy to są sprzęty, które przygotowałem już sobie wcześniej na tego bohatera. To jest Mosiek, czyli Mark of Strange trójka. No mógłby być czwórka, ale kogo na to stać. No i jeżeli chodzi o drugi sprzęt burzy, to w dalszym ciągu mam tutaj Mark of Strange, czyli ten sam skill, ta sama umiejętność, ponieważ po wielu testach okazuje się, że ta umiejętność jest po prostu najlepsza na łowcy i niezależnie czy to będzie nawet drugi poziom tej umiejętności, ona w dalszym ciągu będzie zadawać ogromne obrażenia. Jeżeli chodzi o bohatera typu jeździec, no to tutaj mam Shizukę. Przyfarciło mi się, nie powiem, że nie. Udało mi się wylosować Mark of Strange 4 i wcale nie musiałem zużywać tutaj wiele esencji do przetworzenia, tak jak tutaj widzicie, użyta tylko jedna. I tak samo te statystyki też prawie idealne. I można zauważyć, że zabierają bardzo dużo obrażeń
aż 70 tysięcy. I tutaj jest jedna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła i którą chciałbym Wam pokazać, ponieważ umiejętności stare mogą być przez niektórych graczy niechętnie używane, ale tutaj bardzo ważną rolę gra bohater oraz jego umiejętności, które mogą dopasowywać się i współgrać ze sprzętem burzy. Mam tutaj na myśli Shizukę oraz minę lądową. Można powiedzieć, że to jest bardzo stara umiejętność. To jest umiejętność, którą miał już sprzęt burzy generacji G1, a później G2, G3 i S1. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Shizuka bardzo dużo czerpie z obrażeń dla ogłuszonych, rozbrojonych, uciszonych wrogów, no to ten sprzęt burzy na tej bohaterce stylu kontroli, robi prawdziwą rzeźnię wśród szeregów rywali. Oczywiście ten Tempest Arms, tak jak każdy inny, można skontrować. Nie będę mówił w jaki sposób, no bo chcę jeszcze z niego troszeczkę skorzystać, ale nie jest on oczywiście najlepszy. Mimo wszystko jest jednym z lepszych na Shizuce, tak jak możecie tutaj zaobserwować. 75 tysięcy zabójstw, miną lądową poziomu 3 kontra 70 tysięcy zabójstw Mośkiem 4. Także dlatego ten sprzęt burzy jest w dalszym ciągu w cenie, tylko trzeba jednak jeszcze potrafić go używać. Jeżeli założyłbym tą minę lądową na innego bohatera, na przykład w stylu Berserker, to ona nie zrobiłaby praktycznie żadnych obrażeń, bo tam nie ma tej synergii. Dlatego bardzo ważne jest, aby czytać umiejętności aktywne i pasywne bohaterów i starać się dobrać do nich odpowiedni sprzęt burzy. I na tym chciałbym dzisiaj zakończyć moje wideo. Mam nadzieję, że się podobało i pamiętajcie, nie rezygnujcie ze sprzętu burzy, który może się wydawać stary. Nie tylko Mark of Strange i Mark of Fury są najlepsze, poza tym one bardzo dobrze trzymają cenę, to znaczy, że są w dalszym ciągu bardzo drogie, a można wykorzystać synergię bohatera, aby zwiększyć swoje ataki i szanse w walkach. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego wideo i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!